Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, mój pokój jest z wami, a moje błogosławieństwa są dla każdego z was. Jestem we wszystkich moich, na zawsze, noszę was w dłoniach moich. Moje słowo jest wieczne, potężne i prawdziwe, aby zrozumieli je ci, którzy są pokorni. Mój umiłowany ludu, w prawdzie mojego słowa i w jego wypełnianiu każde stworzenie wzrasta w wierze. Ja jestem niezmienny, nie zmieniam się z czasem. Obowiązkiem każdego z moich dzieci jest posłuszeństwo moim przykazaniom, nie ma zasad dla jednych, a dla innych nie, nie ma przykazań dla jednych, a dla innych nie. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Dzieci, jaźń ludzka jest silna, kiedy zawładnie stworzeniem, nie opuszcza go, chyba że człowiek zdecyduje się podjąć zdecydowaną walkę ze swoim ego i pokona je ofiarą, modlitwą, postem, wytrwałością, pokojem, pokorą i determinacją. W przeciwnym razie ego zakorzeni się w stworzeniu i zanieczyści wszystkie zmysły. Umiłowani, jeśli każdy będzie szukał osobistej prawdy, więcej straci. Człowiek ma skłonność do tego, co doraźne i ludzkie, trzyma się kurczowo spraw doczesnych. A ludzkość oddała się w ręce wroga dusz, który ciągnie ludzkie stworzenia ku zatraceniu. Tak mało jest tych, którzy mnie słuchają, a tak wielu pragnę uratować. Nieustannie wzywam was, byście byli mądrzy, a moje dzieci nie wiedzą, jak być mądrymi w duchu. Myślą, że mądrość to tylko wiedza. Ignorują to, że mądrość to także niestrudzone poszukiwanie wiecznego zbawienia, kiedy cały wysiłek skierowany jest na mnie, a ludzkie ja zanika, ponieważ maleje, bo nie znajduje już pożywienia, a ja biorę stery duszy i prowadzę ją w mojej prawdzie, aby znalazła radość we wszystkich sytuacjach życiowych. Mój umiłowany ludu, twierdzicie, że znacie moje słowo, że jesteście wiernymi chrześcijanami, którzy przestrzegają mojej woli, ale wśród moich atakujecie się nawzajem, jakby nie wystarczały wam ciężary, które dobrowolnie nakładacie na siebie z własnej woli. I jakże cierpicie z powodu tych, którzy nazywają siebie uczonymi i znawcami mojej miłości. Dzieci, nie szukajcie dat, próbując poznać czas. Zanurzcie się głębiej i przyjrzyjcie się sobie naprawdę. Radykalna zmiana w każdym z was jest pilna. To, co jest w porządku wobec was, może nie być moją wolą. Wszyscy, absolutnie wszyscy, musicie spojrzeć na siebie i zmienić się, aby zbliżyć się do mnie i dać świadectwo waszym braciom. Mój dom pragnie serc chętnych i gotowych do świadczenia o mojej miłości, o mojej prawdzie, serc, które znają moje słowo i są gotowe trwać w nim. W tej chwili ludzkość uważa złe czyny i dzieła za dobre postępowanie, jest to jeszcze jeden znak, że nie idziecie w posłuszeństwie mojej woli, że nie jesteście przykładami mojej miłości, lecz pozwoliliście sobie dryfować po wzburzonym morzu rozpusty, do którego doprowadziła was moc zła. Dekadencja człowieka jest widoczna nie tylko na zewnątrz, na jego ciele, ale także na zewnątrz jest świadectwem, a to, czym żyje w swoim wnętrzu, wychodzi na zewnątrz z wnętrza. Kierowani przez złego ciemiężcę dusz, ludzie nie zaspokajają swego pragnienia, wyrywając braciom dar życia, pragną coraz więcej przemocy, coraz więcej niemoralności, coraz więcej wzburzenia, coraz więcej konfrontacji i coraz więcej okrucieństwa. Diabeł omamił człowieka grzechem i zamącił jego umysł, myślenie i rozum,
także ludzkość będzie powtarzać grzechy diabłów. Wzywam was, nie chcę, abyście pozostali uśpieni, nie chcę, aby zginęła choćby jedna dusza, chcę, aby wszyscy zostali zbawieni, ale nie uda wam się to, jeśli nie zdecydujecie się naprawić popełnionego zła, a pierwszym złem jest nadużycie ludzkiego ego. Mój umiłowany ludu, konwulsje ludzkości wzburzają stworzenie, wody mórz podniosą się niespodziewanie z większą częstotliwością, rzucając się na ziemię i powodując śmierć. Wulkany są wyrazem ucisku dusz ludzkich. Wulkany wybuchają, trzemiące wulkany budzą się, nie w cyklach, jak mówią ludzie, ale po to, aby doprowadzić ludzkość do zwrócenia oczu ku mnie, a następnie do dostrzeżenia potrzeby uznania mnie za swego Pana. Módlcie się, energia jądrowa wywołuje w człowieku to, o co człowiek nie prosił, choroby i bezprecedensowe skażenie, które rozszerzy się na całą ziemię. Mój umiłowany ludu, ja oddaję się za każdego z was, a wy patrzycie na mnie pozbawieni uczuć, bez sumienia, bo sumienie zostało zaciemnione przez grzech. Czekam na was, ale patrzę, jak się oddalacie. Nie kochacie mnie właściwie, kochacie mnie fałszywą religijnością, kochacie mnie powtarzającymi się modlitwami, których nie przeżywacie w sercu. Mój biedny ludu. Nie nauczono was kochać mnie. Mój Kościół w swojej hierarchii powinien troszczyć się o duszę, a nie wprowadzać je w błąd, aby się zagubiły. Prawo jest jedno, nie ma dróg na skróty, tylko jedna droga prowadzi do mnie i tak jest napisane. Mój lud gubi się bez zatrzymania, oddaje się błędom, a nikt go nie powstrzymuje. Ten, kto działa poza moim prawem, musi zmienić swój kurs, pojednać się ze mną i powrócić na prawdziwą drogę. Nie odrzucam skruszonego grzesznika, ale nie jestem Bogiem pobłażliwym wobec tego, co jest sprzeczne z moim prawem. Dzieci moje, widzę, że szukacie mnie i jesteście zatrzymywani przez niektórych moich kapłanów. Widzę, że niektóre moje dzieci idą do moich kapłanów, chcąc być zaprowadzone do mojej matki, chcąc być zaprowadzone do mojego domu, ale są zatrzymywane. Widzę, jak mój lud błądzi i z tego powodu zostaje porwany przez zło, bez ujawnienia się zła, a potem, gdy już znajdzie się w jego szponach, mój lud traci siłę potrzebną do powrotu na moją ścieżkę. Moi kapłani muszą kochać moją matkę. Jestem synem Najświętszej Dziewicy Maryi, nie jestem synem bez matki. Poświęcajcie się opiece mojej matki, poświęcajcie się jej niepokalanemu sercu. Mój umiłowany ludu, ci, którzy bronią komunizmu, będą zaskoczeni. Rozszerzony na wszystkie kontynenty, komunizm zamienił ludzkość w masy, zaszczepiając im strach, od którego nie mają odwagi uciec. Konfrontacja trwa i posuwa się naprzód, w słowach i czynach. Komunizm w owczej skórze da ludzkości surową nauczkę. Rosja kryje tych, którzy nie boją się odbierać życia moim dzieciom, a Stany Zjednoczone, aby nie upaść, karmią tych, którzy nie boją się zabijać niewinnych. Umiłowane dzieci, cierpienie ludzkości nie usprawiedliwia tych, którzy nazywają siebie uczonymi, ciemność zapanuje na ziemi, a ci, którzy żyją w grzechu, nie zobaczą światła z powodu ciemności, która ogarnie wszystko pośród ognia zstępującego z wysoka. Mój umiłowany ludu, staraj się z każdą chwilą stawać się lepszym, bądź mi wierny i kochaj moją matkę. Nie lekceważcie moich wezwań. W okresie Wielkiego Postu wezwałem ludzkość, aby przełamała schematy przyziemności i zbliżyła się do mnie przed cierpieniem. Bogowie ludzcy upadają, a beznadziejność tych, którzy żyją beze mnie, będzie całkowitym lamentem.
Nauka bez sumienia pojawia się agresywnie. Nie odrzucam skruszonego grzesznika, pamiętajcie, że nie jestem Bogiem widowisk, jestem Bogiem miłości, pokoju, prawdy, nadziei i miłosierdzia. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, zrozpaczeni, wszyscy, którzy czujecie się atakowani lub znienawidzeni, wszyscy, którzy zostaliście skrzywdzeni, zniesławieni, przyjdźcie do mnie, ja jestem miłością. Ja jestem światłością świata, błogosławię was, słuchajcie i uczyńcie życie moim słowem. Kocham was, Jezus.